Szczyty klimatyczne, czy ich potrzebujemy w czasach globalnego ocieplenia? To jest pytanie do pani mecenas Magdaleny Stryi, prawniczka, wokalistka, społeczniczka, organizatorka wydarzeń naukowych, ale też artystycznych i akcji charytatywnych. Pani mecenas zajmuje się właśnie zmianami klimatycznymi, więc pytanie, szczyty klimatyczne, czy są potrzebne, czy ich potrzebujemy i czy spełniają swoją rolę? Dziękuję bardzo, bardzo mi miło, dziękuję za to przemiłe przedstawienie. Dzień dobry Państwu, bardzo się cieszę, że mogę tutaj z Państwem dzisiaj być. Rzeczywiście temat jest szczyty klimatyczne, czy są potrzebne w dobie globalnego ocieplenia. Natomiast z uwagi na to, że jesteśmy na scenie węgla, więc nie wypada nie zacząć od węgla. O co chodzi z tym węglem? No to jest przez 2 dni temat prawdopodobnie jest zgłębiany na wszystkie możliwe strony. Natomiast to nie chodzi o sam węgiel, to wszyscy to wiemy, tylko chodzi o nadmierną ilość gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla i metan, które działają jak szklarnia, zatrzymują ciepło słońca w atmosferze, powodując podgrzanie planety. I według badań wszelkich, między innymi raportów IPCC, to węgiel jest tym paliwem, które ma najgorszy wpływ na klimat. I energetyka węglowa światowa odpowiada za około 44% światowych emisji CO2. Gdy spojrzymy na Polskę, bo tak fajnie się w sumie skupić na Polsce, w pewnym momencie oczywiście, no to zobaczymy, że w Polsce węgiel, spalanie węgla, bo to też trzeba podkreślać, że to węgiel sam w sobie nie jest szkodliwy, tylko spalanie węgla odpowiada za 1/3 emisji dwutlenku węgla. Jest też on dwukrotnie bardziej emisyjny niż gaz, o 1/3 bardziej emisyjny niż ropa. I raport IPCC, to jest to jest międzynarodowy panel do spraw zmian klimatu. O tej organizacji też powiem Państwu parę słów, bo to jest jakby kluczowy aktor na scenie, jeśli chodzi o walkę klimatu. Stwierdza, że spalanie węgla jest największym trucicielem klimatu. Ja to specjalnie używam słowa truciciela, nie wiem, czy to jest pani doktor Magdalena Ochwat, ale na ostatniej konferencji, kongresie klimatycznym, który organizowała, zaprosiła panią profesor Ewę Binczyk, która zrobiła absolutne show i ona właśnie mówiła o używaniu terminologii, że my mówimy o czymś, co szkodzi, o zaleceniach, natomiast we wszystkich organizacjach, które na szczeblu międzynarodowym w Unii Europejskiej jest bardzo taki sposób eufemizowania i używania zbyt delikatnych określeń. No i Polska ma drugą najbardziej emisyjną energetykę w Unii Europejskiej. Więcej emisji mają tylko elektrownie w Estonii. I szanowni Państwo, jak mówimy o klimacie, no to nie sposób oderwać się od głównego terminu, który towarzyszy temu problemowi, czyli globalne ocieplenie. Oczywiście my wiemy, że to jest podnoszenie wód w morzach, w oceanach, to jest występowaniem ekstremalnych zjawisk klimatycznych. To są powodzie, to jest niedobór wody, to są migracje klimatyczne. Pierwszy raz użył tego określenia w latach 70. naukowiec Wallace Brocker, to był naukowiec z Columbia University, który w pracy pod tytułem Climate Change, Are We on the Brink of a Pronounced Global Warming? On był pierwszy, który przewidział rychły wzrost temperatury na Ziemi w wyniku produkcji węgla przez człowieka. Natomiast inne źródła twierdzą, że jako pierwszy użył tego 23 czerwca 1988 roku James Hansen, naukowiec z NASA, mówiąc w Kongresie Stanów Zjednoczonych, że może stwierdzić z 99% pewnością, że niedawny gwałtowny wzrost temperatury jest wynikiem działalności człowieka. Ale my wiemy, co to jest globalne ocieplenie, każdy potrafi powiedzieć, natomiast to jest o tyle jakby problematyczne zjawisko, ponieważ ono pociąga za sobą bardzo poważne konsekwencje społeczno-gospodarcze. Jeśli chodzi o koszty takie społeczno-gospodarcze, to są to na przykład bardzo wysokie koszty likwidowania szkód
które są wynikiem ekstremalnych zjawisk. To są bardzo wysokie koszty adaptacji obszarów, aby uchronić się przed szkodami, które na przykład wynikają z ekstremalnych zjawisk pogodowych. Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża w 2021 roku opublikował raport, który obejmował okres 6 miesięcy od września 2020 roku do lutego 2021 roku i zgodnie z tym raportem w tym okresie 10 milionów ludzi zmieniło swoje miejsce zamieszkania z powodu dotkliwych efektów zmian klimatu. Jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład Malediwy, my może tego tutaj nie czujemy, ale rząd Malediwów rocznie wydaje 10 milionów dolarów na utrzymanie tej samej powierzchni swojego kraju, ponieważ Malediwy mieszczą się metr nad poziomem morza i aby uchronić, i aby Malediwy nie zostały zalane całkowicie w perspektywie nie 100 lat, ale 20-30, potrzebne jest 9 biliardów złotych. Co ciekawe, my mamy takie pojmowanie, bardzo często się spotykamy z takim określeniem, że pogoda zmienna jest, natomiast klimat nie. Otóż nic bardziej mylnego. Właśnie IPCC, czyli ten Intergovernmental Panel on Climate Change, w 2021 roku opublikował 6 ze swoich raportów i w tym raporcie podkreślił, że dekada 2011-2020 była najcieplejszą dekadą w historii Ziemi. Schodząc na pole Polski, w tym okresie średnio rocznie wystąpiło 17 dni, w trakcie których temperatura była minimum 30 stopni. Podczas gdy w latach 70. takich dni co roku było tylko 4. Już muszę się tutaj pobawić z tym. I teraz mamy takie pojęcie jak dekarbonizacja. Ono się również nierozerwalnie łączy z sprawami klimatu. Czym jest dekarbonizacja? Podczas gdy globalne ocieplenie no to jest zjawisko przyrodne, na które ma wpływ człowieka, to dekarbonizację można nazwać politykami klimatycznymi, podejmowanymi działaniami przez rządy, przez państwa na przykład Unii Europejskiej, czy przez samą Unię Europejską, po to, żeby minimalizować negatywne skutki zmian klimatu. I na przykład w Europie w 2008 roku został przyjęty pakiet energetyczno-klimatyczny. On się nazywał 20-20-20. Tam w zasadzie można dodać jeszcze jedne 20-20, 5-20-20-20-20-20, dlatego że to jest tak. Ograniczenie gazów cieplarnianych o 20%, wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym o 20%, zwiększenie efektywności energetycznej o 20%, no a że cel był obliczony te cele były jakby założone do 2020 roku, no to stąd można powiedzieć o tych dwóch dwudziestkach. Kolejnym takim elementem tego procesu dekarbonizacyjnego, czyli tej polityki klimatycznej, była Energy Roadmap do 2050 roku. To jest dokument, który został opublikowany w 2011 roku. On wzbudził bardzo dużo emocji, dlatego że w tym dokumencie Unia Europejska zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku o 80%. Oczywiście po drodze mamy jeszcze 2019, czyli mamy European Green Deal. Oczywiście nie mamy czasu, żeby to bardzo szczegółowo omawiać. Polska też ma swoją politykę dekarbonizacyjną, można powiedzieć. W 2021 roku została przedstawiona polityka energetyczna Polski do 2040 roku. Ona jest oparta na 3 filarach, na zeroemisyjności, na dobrej jakości powietrza oraz na sprawiedliwej transformacji. Ona ma bardzo ambitne cele. Według niej powinno powstać ponad 300 000 nowych miejsc pracy, które będą związane z sektorem odnawialnych energii bądź z sektorem energetyki jądrowej. Ona zakłada zadbanie o bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski oraz również inwestowanie w badaniach i doprowadzenie do tego, że te badania będą konkurencyjne na arenie międzynarodowej. Ale co tu jest ciekawe, że zwróćcie Państwo na pojęcie, to jest polityka energetyczna. Jak każda polityka, ona może być
zmieniona w każdym czasie przez rządzących, w zależności od tego, jakie postulaty będą im potrzebne, na przykład w wyborach. I co zrobiła Dania? Dania w 2019 roku ustawą klimatyczną, która została przegłosowana 96% w parlamencie duńskim, przyjęła ustawę klimatyczną, której nie może zmienić żaden rząd, musi być realizowana, bo to jest już prawo, to nie jest polityka, tylko tu mamy prawo. Mało tego, tam jest przewidziana odpowiedzialność za zaniechanie, czyli że za nierobienie nic rządzący mogą zostać podciągnięci do odpowiedzialności. Tu jak mówimy o tej dekarbonizacji, no to oczywiście to jest taki tylko przerywnik, ponieważ my w Polsce mamy największego truciciela w Europie. To jest elektrownia Bełchatów. Zostało zrobione takie badanie przez Ilonę Jędrasik. Ona jest z organizacji Client Earth, czyli Prawnicy dla Ziemi. Ona wraz z naukowcami z panelu, z portalu klimatycznego Nauka o klimacie przeprowadzili w 2019 roku takie badanie, bo wiemy, że elektrownia Bełchatów emituje 37 milionów ton dwutlenku węgla i porównano to do wysokoemisyjnych innych aktywności. No i wyszło nam, że tyle, co rocznie emituje elektrownia Bełchatów, to w wypadku również wysokoemisyjnego przemysłu hodowlanego i mięsnego, to jest odpowiednik jedzenia przez Polaków wołowiny przez 15 lat lub to jest taka sama ilość, jak tworzy 2/3 całego transportu w Polsce, albo 7 milionów samochodów okrążających ziemię wzdłuż równika. No, możemy się cieszyć, bo mamy też coś, co jest podobno widziane z kosmosu. Mamy największą dziurę w Europie. I teraz skąd my to wiemy? I przechodzimy teraz jakby do tego clou, czyli tego tematu szczyty klimatyczne, ponieważ no, tak jak w każdej dziedzinie, mamy zawsze problem, komu my zaufamy. Mamy tych, którzy ufają przeciwnikom, którzy uważają, że wszyscy ci, którzy postulują o ochronę klimatu, to są, tak się spotkałam z takim określeniem, ekoterroryści. Są tacy, którzy uważają wręcz przeciwnie, no ale na czymś się trzeba opierać, prawda? I moim zdaniem, ja się opieram akurat tutaj, na przykład jak jest pokazana Intergovernmental Panel on Climate Change, mnie to wszystko, co obserwuję, co czytam, co widzę, co badam, mnie to przekonuje i moim zdaniem nie byłoby czegoś takiego przekonania, nie byłoby możliwości nawet porównania badań, nie mielibyśmy tej świadomości społecznej, nie mielibyśmy tej świadomości klimatycznej, gdyby gdzieś kiedyś ktoś na to nam nie zwrócił uwagi. Jest taka historia, ja ją też ostatnio opowiadałam, o 500 kopaczach. To był taki happening w Peru, gdy z inicjatywy takiego ekscentrycznego belgijskiego artysty 500 kopaczy postanowiło przesunąć okoliczną wydmę o 10 centymetrów. Kopali cały dzień, w pocie czoła, w żarze płynącym z nieba. Udało im się ją przesunąć o 10 centymetrów. Oczywiście następnego dnia krajobraz wokół Limy był identyczny. Ktoś powie, że to jest bezcelowe działanie, bez wysiłku, z wysiłkiem dużym, ale nie przynoszących efektów, nie dających spektakularnych wyników od razu. I gdyby tą historię tak zostawić i jeszcze do tego dodać, że oni wszyscy mieli takie poczucie wspólnoty, oni w ogóle się nie skarżyli na ten żar, nie byli zmęczeni, no to w ogóle należałoby stwierdzić, że to jest jakiś happening ekscentrycznego artysty. Ale jeżeli dodamy, że za tym kryje się historia, która wiąże się z obaleniem rządów dyktatorskich Alberto Fujimoriego i że to jest alegoria reżimu społecznego, to ta historia nabiera trochę innego znaczenia. I takimi kopaczami dla mnie gdzieś tam kiedyś byli ci wszyscy, którzy zauważyli, że coś się dzieje z naszą Ziemią. To są eksperci, to są jacyś fascynaci, to są naukowcy, to są badacze. I pierwszy szczyt Ziemi miał miejsce w 1972 roku w Sztokholmie, także to też tak nie bez przyczyny teraz mamy okrągłą rocznicę. Wówczas uchwalono Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Wówczas uchwalono United Nations Environmental Program, czyli najbardziej kluczową i taką opiniotwórczą i w ogóle fundamentalną organizację w obszarze klimatu o zasięgu globalnym. I
To się odbywało 50 lat temu. Wtedy też zwrócono uwagę na potrzebę edukacji klimatycznej, zwrócono uwagę na zmiany, które są wywoływane przez aktywność człowieka. Potem mamy rok 1988, kiedy powstaje właśnie Intergovernmental Panel on Climate Change, czyli IPCC w skrócie. Pierwszy raport tej komisji przedstawiony na konferencji w Genewie w 90 roku dał podstawę do tego, że w 92 roku na drugim szczycie Ziemi, również okrągła rocznica, tylko ciut mniejsza teraz, w Rio de Janeiro została przyjęta ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych do spraw zmian klimatu, czyli United Nations Frame Convention on Climate Change, czyli to są właśnie to, co dzisiaj znamy, czyli szczyty klimatyczne. Przyjęto zasady, w jaki sposób będzie się strony konwencji się będą spotykały, jak często. Przyjęto te spotkania raz w roku. W grudniu tak było do szczytu klimatycznego 25 w Madrycie, bo już szczyt 26 odbywał się w listopadzie. I jak widzimy, działania IPCC i Al Gore'a zostały docenione w 2007 roku pokojową Nagrodą Nobla. To Państwu tylko pokazuję, bo jakby, żeby wiedzieć, jak wyglądają te raporty IPCC. Ich w sumie było na przestrzeni tych lat, czyli od 1988 roku do dnia dzisiejszego, czyli od momentu, kiedy ta organizacja została powołana. Ich było w sumie 6. I ktoś pomyśli, no to może niespecjalnie intensywnie pracują. Otóż raport, który został opublikowany w 2001 roku, zawierał badania i zawierał opinie i zawierał analizy 2000 naukowców z całego świata, a raport, który został opublikowany, pierwszy tom 6 raportu w 2021 roku, w stworzeniu tego raportu wszystko oczywiście się obraca wokół klimatu, środowiska, przeciwdziałaniu negatywnych skutków i jak to zrobić, żebyśmy mieli czyste powietrze i jeszcze trochę planeta potrwała w stanie, w jakim chcemy i pożądamy jej, to ten raport został przygotowany przez 700 naukowców, badaczy, ekspertów z całego świata. Następnie był przez 800 recenzowany, a sam raport liczy 3960 stron. Także nie ma się co dziwić, że nie są zbyt często wydawane. No i tu już przechodzimy do szczytów klimatycznych. Tak jak mówiłam, Sztokholm, Rio de Janeiro. Pierwszy szczyt klimatyczny odbył się w Berlinie. I te szczyty, ich w ogóle formuła polega na tym, że jest to ta płaszczyzna, na której kraje najbiedniejsze, najmniej rozwinięte, waga tego, co mówią i istota tego, co mówią, jest dokładnie taka sama jak mocarstw. Wszystkie porozumienia, które są wynikiem szczytu klimatycznego, zapadają w drodze konsensusu. Musi być zgoda co do postanowień, jeżeli ma być podpisane porozumienie. I te porozumienia szczytowe przez te lata nabrały dokumentu, który ma autorytet globalny. I jednym z najbardziej znanych i pamiętanych i ważnych szczytów jest szczyt w Kioto, COP3 w 1997 roku, ponieważ podpisane zostało porozumienie przez 200 państw. 200 państw się zobowiązało do redukcji emisji do 2012 roku. Zostały ustanowione mechanizmy czystego rozwoju, handel emisjami oraz mechanizm wspólnych wdrożeń. Następnie COP18 w Doha, który się odbył w 2012 roku, jest o tyle ważny, że na tym szczycie przedłużono zobowiązania wynikające z protokołu z Kioto do 2020 roku i również podpisało to porozumienie 200 państw sygnatariuszy porozumienia. Jednak najbardziej fundamentalnym i przełomowym szczytem klimatycznym jest szczyt w Paryżu w 2015 roku, COP21, dlatego że ten szczyt doprowadził do stworzenia pomostu pomiędzy politykami państwowymi, globalnymi, a neutralnością klimatyczną. Podpisało porozumienie paryskie blisko 190 państw. Pierwsze państwo, które ratyfikowało porozumienie, to jest Norwegia, Unia Europejska 2016, również Polska. Chiny również ratyfikowały porozumienie paryskie. Stany Zjednoczone z ówczesnym prezydentem Donaldem Trumpem na początku tak, ale potem oczywiście z hukiem się wycofało. No i dopiero w lutym 2021 roku
decyzją Joe Bidena Stany Zjednoczone zostały przywrócone do porozumienia paryskiego. I teraz, dlaczego to jest takie kluczowe porozumienie? Ponieważ po pierwsze była to pierwsza globalna umowa pomiędzy ponad 190 sygnatariuszami. Wszystkie państwa zobowiązały się do podjęcia działań mających na celu utrzymanie temperatury poniżej 2 stopni Celsjusza, utrzymanie temperatury Ziemi, co się wiąże z ograniczoną aktywnością i podejmowaniem działań w celu przechodzenia z gospodarki wysokoemisyjnej na niskoemisyjną. Został stworzony mechanizm kompensacji szkód w narażonych na zmianę klimatu krajach oraz zostało również podpisane porozumienie, że rocznie będzie przeznaczany budżet $100 miliardów przez kraje rozwinięte na pomoc dla krajów rozwijających się, jeżeli te kraje chcą obniżyć swoją gospodarkę, znaczy przejść z gospodarki wysokoemisyjnej na niskoemisyjną. I co bardzo ważne, została podpisana globalna współpraca o transferze technologii, czyli przekładając to trochę na nasze, jakby została wykluczona kwestia, oczywiście nie w 100%, ale w pewnym obszarze tak zwanej konkurencyjności, czyli że kraje będą dzieliły się między sobą i będą jakby implementowały technologię, która jest w służbie klimatu w tych krajach biedniejszych, których nie stać na taką technologię, a które chciałyby działać na rzecz ochrony klimatu. Co jest bardzo ważne w porozumieniu paryskim, w preambule wprawdzie pojawiło się sformułowanie sprawiedliwej transformacji. To jest w ogóle kluczowe pojęcie dzisiaj. Wtedy chyba jeszcze nie było takiej świadomości, czym będzie sprawiedliwa transformacja. I wówczas ona wybrzmiała w ten sposób, że transformacja wynikająca z porozumienia paryskiego musi być prowadzona w sposób sprawiedliwy i uczciwy. Musi również uwzględniać tak zwaną sprawiedliwość międzypaństwową. Chodzi o to, że te państwa, które najbardziej korzystały z paliw kopalnych, z benefitów, które korzystanie z tych paliw przynosi, w niewspółmiernie większy sposób przyczyniły się do kryzysu klimatycznego niż te kraje biedniejsze. A jak wiemy, kryzys klimatyczny granic nie ma, w związku z tym było to zobowiązanie o tej sprawiedliwości międzypaństwowej. Również pojawiło się tam pojęcie sprawiedliwości międzypokoleniowej, czyli że nasze pokolenie jest odpowiedzialne za to, jaką planetę pozostawi naszym dzieciom, młodszemu pokoleniu. I mamy kolejny kluczowy szczyt klimatyczny, czyli COP24 w Katowicach. On miał naprawdę przełomową rolę. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale to był trzeci szczyt, który się odbył w Polsce. 2 pierwsze przeszły w zasadzie bez echa. Ale dlaczego ten miał taką kluczową rolę? Dlatego, że po pierwsze zostało podpisane Katowice Rulebook. Katowice Rulebook to jest bardzo techniczny dokument. On ma około 600 stron. I można naprawdę cały cykl wykładów zrobić na temat porozumienia pakietu katowickiego. Natomiast w skrócie, co jest takie ważne, jeżeli mamy ustawę, to żeby tą ustawę wykonać, potrzebujemy rozporządzenie wykonawcze, czyli porozumienie paryskie było taką ustawą, a Katowice Rulebook było tym rozporządzeniem pokazującym, jak to porozumienie paryskie ma być wykonywane. Katowice Rulebook sprawiło, że Polska jakby zaistniała, no to już taka powiedzmy wizerunkowa sprawa, ale Polska zaistniała na mapie drogowej świata do neutralności klimatycznej właśnie po Kioto i po Paryżu. I co jest niezwykle istotne, została podpisana deklaracja sprawiedliwej i solidarnej transformacji, czyli Just Transition. Ja się na chwilę zatrzymam przy tym Just Transition, ponieważ to też pokazuje, jaką rolę odgrywały szczyty klimatyczne, czyli jak ewoluowały różne pojęcia od momentu, kiedy w ogóle temat klimatu się pojawił. Dla Polski podpisanie deklaracji sprawiedliwej transformacji jest niezwykle istotne, ponieważ transformacja dla Polski nie jest niczym nowym. My mieliśmy już transformację ekonomiczną w latach 90., przy czym, nie wiem czy Państwo pamiętają, ta transformacja, 10 ustaw planu Balcerowicza, wprowadzona została tak zwaną terapią szokową. Chodziło o błyskawiczne przeobrażenie gospodarki komunistycznej w gospodarkę wolnorynkową. To się powiedzmy udało, natomiast nikt wtedy nie pomyślał o kosztach społecznych takiej transformacji. Potężne grupy pracowników, ich rodzin zostały wykwalifikowanych pracowników zostały na stałe wymazane z rynku pracy i ten efekt
wybrzmiewa do dnia dzisiejszego. A sprawiedliwa transformacja, skąd ona się wzięła? To było hasło związkowe w 80 latach w Stanach Zjednoczonych, gdy były wygaszane nierentowne przemysły, podkreślano rolę transformacji, sprawiedliwej transformacji, czyli potrzebę przekwalifikowania i przebranżowienia pracowników po to, żeby swoje umiejętności mogli wykorzystać w innych sektorach i żeby zapewnić im godne życie również dla ich rodzin. Potem mamy 2015, tam sprawiedliwa transformacja jeszcze się przewijała, mamy porozumienie paryskie, mamy 2018 rok deklarację sprawiedliwej transformacji, mamy 2019 European New Green Deal, ale to jest cały czas prawo międzynarodowe, tak zwane international soft law. To są rekomendacje, to są zalecenia, to jest mile widziane, natomiast nie ma sankcji. I dopiero w 2021 roku, kiedy Unia Europejska przedstawiła rozporządzenie unijne 1057/2021 o utworzeniu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, stała się sprawiedliwa transformacja twardym prawem, które bezpośrednio oddziaływuje na wszystkich obywateli Unii Europejskiej i państwa, tworząc polityki klimatyczne, muszą jako element essentialia negoti, jak sine qua non, musi być komponent sprawiedliwej transformacji, czyli muszą być uwzględnione koszty społeczne. To jest naprawdę wielka zdobycz szczytów klimatycznych. Oczywiście należy nadmienić, że ten szczyt odbywał się w absolutnie w awangardowym klimacie. Obrady były bardzo burzliwe. W ostatni dzień w nocy szczytu klimatycznego pakiet katowicki został podpisany. Były potężne strajki klimatyczne. Obserwowaliśmy olbrzymią propagandę węglową w mediach, którą rządzący prowadzili, ale ten szczyt naprawdę miał przełomowe znaczenie dla Polski. Przede wszystkim po 2018 roku nastąpił wysyp firm z obszaru nowych technologii, które służą klimatowi. Zmieniła się świadomość społeczna i postrzegania klimatu. Taki przykład, bo ja bym jeszcze długo mogła mówić, ale podam Państwu taki przykład. Na pewno wszyscy Państwo obserwują w telefonach, dostajemy alerty RCB, że będzie huragan, że będzie ulewa, że trzeba uważać. To było możliwe, ponieważ jeszcze przed szczytem klimatycznym w 2018 roku zostało zmienione prawo telekomunikacyjne, które zobowiązywało wszystkich operatorów do ostrzegania swoich użytkowników, jeżeli dostaną taką informację od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Myśmy wszyscy to dostawali przed szczytem klimatycznym, tylko większość ludzi to traktowało jako spam. I dopiero po szczycie klimatycznym nagle stało się to elementem naszej codzienności. Czy ja muszę już kończyć? Ile mam jeszcze czasu? Tak, Dobrze. Zgodnie z planem to właśnie kończymy. To jeszcze... Ale oczywiście. Już kończę. Oczywiście to nie jest tak różowo, że te szczyty klimatyczne są cudowne, wspaniałe i one są bardzo potrzebne, ale wiele z nich jest nieudanych. Takim szczytem był w Madrycie szczyt, ale wiązało się to ze stanem wojennym w październiku, wprowadzeniem w Santiago de Chile i szybkim przenoszeniem do Madrytu. Szczyt klimatyczny w Glasgow w zeszłym roku. No on z kolei był bardzo owocny od strony finansowej, ponieważ tam 450 organizacji, które w sumie dysponują kwotą $130 bilionów zgodziło się wesprzeć czystą energię. No obecnie zakończony szczyt to jest pewnego rodzaju awangarda. Po pierwsze, jak widzą Państwo, 636 lobbystów naftowych i gazowych wzięło w nim udział i to w obradach, a oprócz tego głównym sponsorem była Coca-Cola, która jest największym emitentem plastikowych zanieczyszczeń i plastiku. Wzbudziło to duży szok, no ale trudno. Mamy tutaj jeszcze temat wojny i naszej niezależności energetycznej, ale to myślę, że zostawię sobie na następny wykład, bo o tym też można by było dużo powiedzieć. W każdym razie konkluzja, szanowni Państwo, moja jest taka, że uważam, że szczyty klimatyczne są potrzebne. Na przestrzeni 50 lat one sprawiły i wzbudziły w nas zainteresowanie klimatem, uświadomiły nas, sprawiały, że docierały do nas pewne informacje, wpływały na rządy i myślę, że one dalej powinny mieć miejsce. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy.